Czy odwiedzając Kraków warto zabrać ze sobą rower? Czy można bezpłatnie przetestować rower ze wspomaganiem elektrycznym? Gdzie można w bezpiecznych warunkach sprawdzić prędkość maksymalną roweru? Czy musisz kupić bilet, aby obejrzeć samoloty w muzeum? Czy warto jeździć rowerem po Pamtraku? Oczywiście! Czy bulwary wiślane to atrakcyjne miejsce na rower? Czy smok wawelski zieje ogniem? Czy do Tyńca warto wybrać się rowerem? Dlaczego zwykle odwiedzam kopiec Piłsudskiego, a nie kopiec Kościuszki? Co ma wspólnego jeden z najpiękniejszych rowerów enduro z tym Velo de Ville? Gdzie w Krakowie można zjeść dobre lody? Przepyszne. Dzisiaj zabiorę Cię na 60-kilometrową wycieczkę. Pokażę Ci 10 miejsc, które ja regularnie lubię odwiedzać jako wieloletni mieszkaniec tego miasta. Kraków to miasto z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą rowerową. Niemalże każdego dnia korzystam ze ścieżek rowerowych. Dzień dobry. Posiadam auto, ale używam go sporadycznie, głównie do wyjazdów za miasto. Do nawigacji po mieście będę używał aplikacji Flow, którą mam zainstalowaną w telefonie. Telefon montuję na uchwycie Smartphone Grip, dzięki czemu podczas jazdy telefon mam cały czas ładowany indukcyjnie. Dzisiejszą trasę pokonam na rowerze Velo de Ville, który wypożyczyłem bezpłatnie ze sklepu rowerowego. Ale zacznijmy od początku. Punkt pierwszy naszej wycieczki. Sklep rowerowy Pigbike, ulica Kamienna, Kraków. Od kilku miesięcy Pigbike jest autoryzowanym dealerem marki Velo de Ville. Na stanie mają kilka rowerów testowych. Ja postanowiłem, że wypróbuję rower uniwersalny, idealny na dojazdy do pracy czy weekendowe przejażdżki. Poza oczywistym wyposażeniem jak błotniki, oświetlenie, stopka czy bagażnik, ja mam dodatkowo zamontowane sakwy, dzięki czemu na wycieczkę mogę zabrać cały potrzebny mi sprzęt. Punkt drugi. Lotnisko Czyżyny. Czy jestem w stanie rozpędzić się nim do 50 km na godzinę? Oczywiście ten rower wspomaga tylko do 25. Aby jechać szybciej, trzeba cały czas cisnąć ostro z łydy. 2, 1, start. Ojej, ciężko. Ile ja tu wycisnąłem? Maksymalnie 39. Oj, słabiutko Darek z kondycją. Punkt trzeci. Muzeum Lotnictwa Polskiego. Część ekspozycji możesz pooglądać zza płotu, ale zdecydowanie polecam wybrać się do muzeum. Bilet normalny kosztuje 30 zł, ulgowy 18, a dzieci do lat 7 wchodzą za darmo. Muzeum Lotnictwa Polskiego to jedno z największych i najciekawszych muzeów lotniczych w Europie. Na miejscu można zobaczyć ponad 200 samolotów, śmigłowców i szybowców, w tym unikatowe egzemplarze z czasów I i II wojny światowej. Super ciekawe są ekspozycje silników. To idealny pomysł na rowerową wycieczkę, łączącą aktywność na świeżym powietrzu z podróżą przez historię awiacji. Jeśli jeszcze tu nie byłeś, to koniecznie musisz nadrobić zaległości. Wspaniałe miejsce. Regularnie tu wracam. Punkt czwarty. Pamtrak w Parku Lotników Polskich. Pamtrak wygląda trochę jak plac zabaw dla dzieci, ale każdy może na nim potrenować technikę, niezależnie od wieku. Naszym celem jest pokonanie trasy zupełnie bez pedałowania. Ale pamiętaj o 3 rzeczach. Przede wszystkim ciśnienie w kołach sugeruje przynajmniej 3 bary. Siodełko jak najniżej się da. Opuszczamy na sztycy, żeby było nisko. No i kolejna, trzecia sprawa. Nigdy na Pamtraku nie siedzimy na siodełku. Zawsze pupa w górze. Pamtraki, które wyrastają w naszym kraju jak grzyby po deszczu, to wspaniałe miejsca. Ja z moim synem spędzam na nich dużo czasu. Polecam. Punkt 5 naszej wycieczki. Bulwary Wiślane. Bulwary Wiślane to jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Krakowie. Idealne na spacer, rowerową przejażdżkę czy chwilę relaksu nad wodą. Rozciągają się wzdłuż Wisły, tworząc zielony pas łączący najważniejsze atrakcje miasta, takie jak Wawel, Kazimierz czy Podgórze.
Szerokie ścieżki pieszo-rowerowe, liczne mosty, kawiarnie na barkach, piękne widoki na panoramę Krakowa sprawiają, że bulwary tętnią życiem od wiosny do jesieni. To świetne miejsce, żeby aktywnie spędzić czas, zatrzymać się na piknik albo po prostu nacieszyć się miastem z trochę innej perspektywy. Punkt 6. Smok Wawelski. Pomnik Smoka Wawelskiego to jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Krakowie. Stoi u stóp Wawelu i co kilka minut zionie prawdziwym ogniem, przyciągając uwagę turystów. To obowiązkowy punkt każdej wycieczki po Krakowie, zwłaszcza jak chcesz poczuć odrobinę krakowskiej legendy na własnej skórze. Teoretycznie smok wawelski zieje ogniem od 10 do 19. Przez resztę doby śpi. Ale czasami jak ma ochotę, to śpi krócej i zieje dłużej. Punkt 7. Opactwo benedyktynów w Tyńcu. To jeden z najfajniejszych celów na rowerową wycieczkę z Krakowa. Świetna trasa wzdłuż Wisły, piękne widoki i na końcu opactwo benedyktynów. Najstarszy istniejący klasztor w Polsce. Miejsce robi niesamowite wrażenie. Masywne mury, klasztorne krużganki i widok na Wisłę, który ciężko zapomnieć. Jeśli masz ochotę, możesz tu odpocząć przy kawie albo zaopatrzyć się w lokalne produkty wyrabiane przez zakonników. Warto złapać oddech i naładować baterię przed dalszą jazdą. Baterii w moim Velo de Ville nie muszę ładować, bo ciągle mam 70%. Powinno wystarczyć na powrót do Krakowa. Punkt 8. Kopiec Piłsudskiego. Dlaczego zwykle odwiedzam kopiec Piłsudskiego, a nie kopiec Kościuszki? Ponieważ na kopiec Piłsudskiego wchodzi się za darmo, a widoki są równie dobre, jak nie lepsze. To największy kopiec w Polsce, ukryty w sercu Lasku Wolskiego, z dala od miejskiego zgiełku. Dojazd rowerem to sama przyjemność. Trochę podjazdu, trochę leśnych ścieżek, a na górze nagroda. Niesamowita panorama Krakowa i okolic. Rower możesz przypiąć przy wejściu i spokojnie wejść na szczyt, żeby zrobić sobie krótką przerwę i popodziwiać wspaniałe widoki. Punkt 9. Firma Antidot Bikes. Co ma wspólnego jeden z najpiękniejszych rowerów enduro z tym Velo de Ville? Na pierwszy rzut oka to zupełnie inne konstrukcje stworzone do zupełnie innych zastosowań. Ale przyjechałem do siedziby firmy Antidot, żeby pokazać Ci, jak podobne są zawieszenia tych dwóch maszyn. Oba mają jednoczęściowy wahacz. Oba mają damper ściskany z dwóch stron. Oba korzystają z zaawansowanego systemu zawieszenia na dwóch krzywkach. Są to tak zwane wirtuale. Przypadek? Tak sądzę. Rama Carbon Jacka ma 150 mm skoku, a tego Velo de Ville 100. To rama do zbudowania roweru wyczynowego. A to uniwersalny rower. Dobry na co dzień i od święta. Punkt 10. Lody u Gargamela. Od 2 lat moim ulubionym miejscem są lody u pana Gargamela. Tak to miejsce nazwały dzieci. Oficjalnie to miejsce nazywa się Lub Lód i mieści się przy ulicy Zakątek 2, tuż przy Kijowskiej. Miłe panie chętnie mieszają dwa smaki w obrębie jednej gałki. Na hasło porcja od serca dostaniesz dużą porcję. Zwłaszcza jeśli przy zamawianiu ładnie się uśmiechniesz. Mają też świetne zapiekanki. Polecam. A jeszcze jedna sprawa. Sugeruję wybierać wafelek z płaskim dnem, bo więcej się mieści loda niż w rożku. Przepyszne. Punkt 10, a właściwie punkt 1, czyli Pig Bike, ulica Kamienna. Siemano. Zanim wydamy nasze ciężko zarobione pieniądze, warto sprawdzić, czy dany rower spełnia nasze oczekiwania. Velo de Ville to niemiecki producent, który buduje każdy rower na indywidualne zamówienie. Możesz skonfigurować swój wymarzony rower samodzielnie przez internet albo skorzystać z pomocy specjalistów. Dziękuję firmie Pig Bike i Velo de Ville za udostępnienie mi roweru, dzięki któremu mogłem zabrać Cię na wycieczkę po moim ukochanym Krakowie.
Jeśli masz jakieś pytania o rowery elektryczne albo o miejsca, które pokazałem w tym filmie, to śmiało pytaj w komentarzu. Jeśli podobał Ci się ten materiał, to bardzo Cię proszę, rozważ subskrypcję mojego kanału Dr. E-Bike. Przed nami jeszcze wiele ciekawych wypraw z prądem. Hej!